Cześć, witam wszystkich w naszym nowym kanale Start Your Business App. To nasz pierwszy odcinek, a więc poziom emocji jest dosyć wysoki. Wiem, że czekacie na naszą rozmowę, a więc do dzieła. Miejsce, w którym jesteśmy, to warszawskie biuro Edge One Solutions, ponieważ gościem naszego pierwszego odcinka jest prezes spółki matki EduLaba, Łukasz Czernecki. Łukasz opowie nam, jak w 2 lata ze startupu powstała spółka IT, która zatrudnia dziś blisko 200 specjalistów. Przede wszystkim jednak opowie, jak odszedł z korporacji i rozpoczął swoją drogę jako przedsiębiorca i dlaczego założył akcelerator EduLab. Zapraszam. Łukasz, na początku chciałabym Ci podziękować, że przyjąłeś zaproszenie do naszego pierwszego odcinka i że opowiesz nam swoją startupową historię. Też bardzo dziękuję za zaproszenie. Zanim przejdziemy jednak do głównego tematu naszej rozmowy, chciałabym Cię poprosić o kilka słów wprowadzenia na temat Edge One Solutions. Edge One Solutions to firma konsultingowa IT, którą tworzę ze swoimi wspólnikami od 2,5 roku. Ta firma specjalizuje się w budowaniu dedykowanych centrów kompetencji dla klientów korporacyjnych. Zatrudniamy dzisiaj około 200 osób i Edge One Solutions ma też swoją spółkę córkę od roku, nazywa się EduLab i jest akceleratorem IT, który wspiera polskie startupy. Zanim zacząłeś pisać swoją historię jako przedsiębiorca, jak wyglądał ten czas przed Edge One Solutions? Czym się zajmowałeś? Zanim zacząłem tworzyć Edge One Solutions, przez kilkanaście lat pracowałem w międzynarodowych korporacjach. Byłem odpowiedzialny za wdrażanie dużych systemów IT i w dużej części moje obowiązki to było kupowanie usług IT od takich firm, jakie dzisiaj tworzę i prowadzę. I co takiego się stało? Dlaczego menedżer wysokiego szczebla decyduje się na porzucenie swojej strefy komfortu i idzie na swoje? Właściwie nic specjalnego się nie wydarzyło. Ja zaczynając pracę zaraz po studiach, od razu wiedziałem, że to nie jest na całe życie. To była tylko kwestia tego, kiedy będę w stanie, kiedy będę czuł się na tyle silny i będę gotowy na to, żeby taką firmę otworzyć. Zawsze miałem założenie, żeby zrobić to przed 30. Natomiast zorientowałem się, mając 33 lata, że jeszcze tego nie zrobiłem i wtedy już byłem bardzo mocno zdeterminowany, żeby się udało jak najszybciej. Jak zmieniło się Twoje życie po odejściu z korporacji? Diametralnie się wszystko zmieniło. Całe życie się zmieniło i poczynając od po prostu takiego prywatnego życia, zacząłem bywać w domu. Przez swoje lata, kiedy byłem związany z korporacjami, większość czasu spędzałem w samolotach i większość projektów, którymi się zajmowałem, były poza Polską. Natomiast operacje Edge One Solutions dzisiaj głównie są prowadzone w Polsce. Docieram z domu do pracy w ciągu godziny, a nie w ciągu kilkunastu godzin, bądź w ciągu weekendu. Więc przede wszystkim to jest chyba największa zmiana. Życie prywatne. Natomiast z punktu widzenia profesjonalnego ilość rzeczy, którymi zajmuje się przedsiębiorca, tworząc firmę, jest nieproporcjonalnie większa do tego, czym zajmują się menedżerowie w korporacji. To przynajmniej na początku skala biznesu jest dużo mniejsza niż w korporacjach, ale ilość wiedzy, którą trzeba szybko posiąść, jest ogromna. Praca w dużej firmie polega na tym, że praktycznie przy każdym problemie, jaki się napotyka w ciągu dnia, można szukać pomocy u kogoś innego. W prywatnym przedsiębiorstwie, jak trzeba prawnika, no to trzeba znaleźć prawnika, jak trzeba księgową, to trzeba znaleźć księgową. Jak trzeba kogoś zatrudnić, to na początku trzeba samemu tą osobę zatrudnić, a nie iść do HR-u. Więc jak gdyby bardzo duża i szybka nauka różnych rzeczy, których wcześniej się nie zajmowałem. I potężny skok odpowiedzialności. Tak? To jednak praca u kogoś charakteryzuje się tym, że w momencie, kiedy się popełnia błędy, bądź coś idzie nie tak, jak się planowało,
jest szef szefa, jest cała struktura doradców, którzy są w stanie pomóc naprawić, skonsultować. Natomiast prowadząc swoje prywatne przedsiębiorstwo, wszystkie problemy jednak spadają ostatecznie na przedsiębiorcę. Więc to zmiana skali odpowiedzialności jest też dość duża. Czy dziś z perspektywy czasu, mając świadomość wszystkich różnic, plusów i minusów, podjąłbyś tą samą decyzję? Tak, absolutnie. To generalnie była jedna z lepszych decyzji w ogóle życiowych. Właściwie to żałuję, że podjąłem ją tak późno, ale nie było chyba ani jednego dnia od tych kilku lat, żebym żałował. Czyli jak zacząć? Jeśli mamy taką myśl, jeśli chcemy tworzyć swój biznes, od czego zacząć? No, warto zacząć od pomysłu. Trzeba mieć pomysł, w który się wierzy, który wzbudza w nas pasję. Na pewno inni przedsiębiorcy to potwierdzą, ale ja też to będę potwierdzał, że tworzenie firmy, szczególnie pierwszej firmy, w praktyce jest dużo bardziej cięższe niż człowiekowi się wydaje. Tak? Nawet jeśli przygotowuje się do tego latami, rozmawia z przedsiębiorcami, w momencie, kiedy zaczyna tego doświadczać, doświadczenie jest dużo trudniejsze niż wyobrażenie. Więc warto zajmować się czymś, co sprawia przyjemność i czymś, co się chce robić, bo jeśli by doświadczać tych wszystkich problemów, a oprócz tego zajmować się czymś, co nie jest fajne, jak gdyby spowoduje, że gdzieś po drodze straci się determinację i motywację, żeby się udało. Jak już się ma ten pomysł, trzeba zebrać wokół siebie ludzi, którzy w ten pomysł też wierzą, którzy wierzą w wizję osoby, która ten pomysł stworzyła, bo samemu nie da się wszystkiego zrobić. Trzeba mieć wokół siebie jakąś ilość talentów, które swoim doświadczeniem i swoją wiedzą będą każdego dnia pomagały dążyć do celu. Trzeba się zastanowić troszkę, czy chce się to robić samemu, czy chce się mieć wspólników, co ma swoje plusy i ma swoje minusy. No i najzwyklej w świecie trzeba zacząć krok po kroku taką firmę tworzyć. Nie za dużo zastanawiać się nad wizją, strategią, badaniami rynkowymi, tylko po prostu zacząć to tworzyć. Kiedy tworzyliście Edge One Solutions, jaki główny cel Wam przyświecał i jak budowaliście swoją ofertę? Tworząc Edge One Solutions wchodziliśmy w bardzo konkurencyjny rynek. Tak? To nie był rynek, na którym my po prostu tworząc następną firmę wprowadzaliśmy innowacje. Natomiast jedna rzecz była jasna od początku. Chcieliśmy być bardzo mocno zorientowani na klienta i generalnie stworzyć firmę, której głównym celem będzie satysfakcja klienta z tego, co robimy. I ja pracując w korporacji obserwowałem przez wiele lat, jak działają firmy konsultingowe. I to, co można było zauważyć, to definitywnie to, że są coraz droższe, a niekoniecznie dostarczają coraz lepszy serwis. I to był jeden z takich czynników, które mocno wpłynęło na mnie, że może to jest właśnie moment, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie z przeszłości i biorąc pod uwagę to, co dzisiaj się dzieje na tym rynku, że może to jest właśnie taki moment, żeby stworzyć taką firmę, którą sam bym chciał używać na swojej potrzeby. Więc strategia to było po prostu stworzyć taką porządną firmę informatyczną, która nie akceptuje kompromisów, jeśli chodzi o jakość, zatrudnia najlepszych specjalistów, niekoniecznie jest tylko skoncentrowana na tym, żeby jak najwięcej zarabiać, ale głównym celem będzie satysfakcja klientów. Jeśli pytasz o to, czy w momencie, kiedy zakładaliśmy firmę, mieliśmy wszystko rozpisane i wiedzieliśmy dokładnie, co się będzie działo i jakie będziemy mieli linie biznesowe i kogo będziemy zatrudniać, nie mieliśmy. Wiedzieliśmy, że długoterminowo chcemy stworzyć firmę, która będzie zatrudniać kilkaset, kilka tysięcy osób. Celem było to, żeby zrobić to jak najszybciej. Natomiast już taki finalny kształt tego, w jaki sposób działamy i co oferujemy swoim klientom, w dużej mierze jest już
stworzone na podstawie doświadczenia współpracy z klientami. Ten dynamiczny wzrost, rozumiem, niesie ze sobą pewne wyzwania. Tak. On niesie wiele wyzwań i te wyzwania, one oczywiście są różne na różnych etapach działania organizacji. Jak zaczynaliśmy, naszym głównym wyzwaniem to było to, że firma po prostu nie była znana. I żeby rozpocząć działalność, potrzebowaliśmy pozyskać utalentowany zespół, który przekona naszych klientów, że warto inwestować w usługi, które dostarczamy. Coraz szybszy wzrost tworzył całkowicie nowe wyzwania. Po pierwsze, firma, która zatrudnia coraz więcej osób, potrzebuje coraz więcej mechanizmów, które to kontrolują, żeby się po prostu firma nam nie rozpadła. I oczywiście pojawiają się też w pewnym momencie coraz większe wyzwania, jeśli chodzi o kapitał, który w takiej firmie musi pracować. Czy Edgewon Solutions jeszcze jest startupem, czy już jest korporacją? Wydaje mi się, że jeszcze nie aspirujemy może do miana korporacji. Nie jesteśmy już też takim startupem na poziomie pomysłu, który gdzieś dopiero pracuje nad tym, co chce zaoferować swoim klientom. No, jesteśmy takim dwuletnim startupem, który urósł do rozmiaru średniego przedsiębiorstwa. Natomiast przynajmniej tak długo jak ja będę prezesem tej firmy, chciałbym utrzymać przynajmniej mindset całej organizacji jako startupu, bo to pozwala na szybki wzrost, szybkie reakcje na to, co się dzieje na rynku, ale przede wszystkim też utrzymanie takiej pasji do tego, co robimy, co jest bardzo charakterystyczne dla startupów. Dzisiaj z perspektywy blisko 3 lat funkcjonowania na rynku Edgewon Solutions, jakimi sukcesami mógłbyś się pochwalić? Sukcesy w tworzeniu przedsiębiorstwa są bardzo mocno powiązane z rozwiązywaniem wyzwań, z którymi musimy sobie radzić. Tych wyzwań było kilka i chyba największe to właśnie było to na początku, tak? Jak przekonać ludzi, nie mając jeszcze brandu, żeby chcieli z nami współpracować. I tak jak mówiłem, naszym celem było rzeczywiście skoncentrowanie się na jak najlepszej jakości, więc nie szukaliśmy po prostu ludzi, szukaliśmy ludzi z super doświadczeniem, super wykształceniem, proklienckich. I chyba jednym z największych sukcesów było to, że na samym początku funkcjonowania firmy byliśmy w stanie pozyskać w miarę duży zespół, który uwierzył w naszą wizję, w to, w jaki sposób chcemy właśnie prowadzić firmę i ten zespół tak naprawdę od samego początku jest z nami i cała reszta firmy była budowana wokół tego zespołu. I to był taki pierwszy sukces założycielski, który odblokował całą resztę. Druga rzecz, która nam się udała, to zrealizowanie tej strategii, że będziemy pracować z klientami korporacyjnymi. Pozyskaliśmy duże brandy, dla których dostarczamy usługi. To nie zawsze się udaje na początku drogi. Nam się udało. Praca z dużymi klientami powoduje, że my mamy motywację do tego, żeby być coraz lepszym każdego dnia. Możemy też się od swoich klientów uczyć. W wielu przypadkach to są klienci globalni, którzy dają nam możliwość doświadczenia rzeczy, których przy tej skali firmy nie moglibyśmy robić. No i dają nam oczywiście też stabilność finansową, która pozwala nam realizować swoje cele. Więc pozyskanie dobrego zespołu, pozyskanie dobrych klientów to były główne sukcesy Edge'a. No i trzecie to stworzenie EduLaba, tak? Stworzenie naszego akceleratora, który jest naszą spółką zależną i pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej z programu ePionier na pierwszym miejscu dało nam możliwość stworzenia też takiego bardzo kreatywnego obszaru działalności, który niekoniecznie kreatywność jest kojarzona z firmami świadczącymi usługi outsourcingowe IT. Więc to definitywnie był dla nas duży sukces. Dlaczego spółka IT zakłada swój własny akcelerator? Jest kilka powodów. Może zaczniemy po prostu od tego, że chcemy inwestować w startupy.
tak? Chcemy inwestować w startupy z różnych powodów. Po pierwsze, ich wartość bardzo szybko rośnie, więc z punktu widzenia inwestycyjnego, pomimo tego, że oczywiście to są ryzykowne inwestycje, to jest bardzo kuszące. Więc to jest też jak gdyby nasza strategia długoterminowa, moja i moich wspólników, żeby inwestować w startupów, żeby za kilka lat stworzyć dość duże portfolio rosnących firm. Druga rzecz to to, że czujemy odpowiedzialność, taką odpowiedzialność jako też przedsiębiorcy. Tak? My sami byliśmy początkującym startupem 2 lata temu i dzięki różnym zbiegom okoliczności i też bardzo ciężkiej pracy udało nam się dojść do skali, którą dzisiaj mamy. Mamy biura, mamy infrastrukturę, mamy bardzo dużo pracowników, mamy stabilność finansową. Jesteśmy też w takim momencie, kiedy możemy się tym podzielić z innymi startupami, którym po prostu możemy ułatwiać start. My chętnie 2 lata temu, jeśli mielibyśmy taką możliwość, prawdopodobnie sami skorzystalibyśmy z takich możliwości. Więc mając tą możliwość, postanowiliśmy, że chcemy się otworzyć i dzielić się potencjałem, który udało się wytworzyć. I trzeci główny powód to to, że praca naszych specjalistów IT, Fetch One Solutions, moja ambicja jest taka, żeby ta praca każdego dnia przynosiła im nowe challenge i jakieś nowe, pasjonujące tematy, którymi można się zająć, ale to nie zawsze tak jest. EduLab daje możliwość naszym specjalistom angażowania się we współpracy ze startupami, mentorowania ich, pomagania im, co także jest możliwością rozwoju dla naszych pracowników i jest to dla nich też po prostu bardzo motywujące i to generalnie działa na dobro całej grupy. Po roku funkcjonowania EduLaba na rynku i po kilku zakończonych rundach akceleracyjnych, jak mógłbyś opisać zespoły startupowe, które przychodzą do EduLaba? Czy znajdują się tam pracownicy korporacji? Startupy, które do nas przychodzą z całkowicie różnych środowisk. Tak? Mamy startupy, które przychodzą, które są budowane przez studentów. I oczywiście ich obszar działania jest bardzo mocno związany też jak gdyby z etapem życia, w którym studenci są. I to są czasami szalone pomysły, ale też pomysły, których my nigdy byśmy nie wymyślili, tak? Ze swoim doświadczeniem i ze swoją skalą działania. I dlatego bardzo nam się podoba współpraca z młodymi ludźmi, którzy po prostu nas inspirują i zaskakują i wymyślają rzeczy, których sami byśmy po prostu nie wymyślili. Ale oczywiście są też startupy, które są tworzone przez ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie i są odpowiedzią na realne problemy, które oni spotkali gdzieś w swojej profesjonalnej karierze. Trochę tak jak było z Edge'em, gdzie Edge był pewnym rodzajem odpowiedzi na doświadczenia moje i moich wspólników, które mieliśmy podczas swojej kariery. Więc tak jak najbardziej. Przychodzą ludzie, którzy pracują latami w korporacji i w pewnym momencie też postanawiają, że chcieliby założyć swoje przedsiębiorstwo, mają bardzo dobry pomysł, mają feedback korporacji, z którymi współpracują, że taki pomysł mógłby się przyjąć, co też jest ogromną wartością, żeby od początku takie pomysły były walidowane przez innych przedsiębiorców. Więc tak, i młodzi, i bardziej doświadczeni. Jakie 3 główne wskazówki miałbyś właśnie dla tych osób, które przychodzą? No, to troszkę będzie lustrzane odbicie tego, co my robiliśmy. Ja naprawdę uważam, że nie warto tworzyć przedsięwzięć, które nie sprawiają ci przyjemności i które nie będą codziennie rano cię przyciągały do pracy. Bo szkoda czasu, po prostu szkoda czasu i na pewno pewnego dnia to się znudzi i skończy się motywacja. Więc pomysł, w który naprawdę wierzę. Druga rzecz to zarazić tym pomysłem jak najwięcej osób. Zanim nawet zacznie się inwestować, warto o nim opowiadać, słuchać, sprzedawać ten pomysł, ale też modyfikować ten pomysł na podstawie tego, jak ludzie go postrzegają. Nawet najlepszy pomysł, niezweryfikowany
z potencjalnymi odbiorcami może się okazać absolutnie wielką porażką, więc warto też na wczesnym etapie, zanim zacznie się angażować duże środki, zweryfikować wizję na pomysł z potencjalnymi biorcami. I trzecia rzecz, którą bym polecił, to nie przekombinować. Czyli ludziom się wydaje, że tworzenie firmy, szczególnie ludziom, którzy mają taki background korporacyjny, to jest takie bardzo szablonowe, można do tego podejść w sposób szablonowy, że można sobie wypisać misję, strategię, wszystkie procedury i po prostu potem egzekwować. I pewnie w jakiejś części to jest prawda, natomiast w praktyce to przychodzi w miarę działania. Lepiej jest działać, zmieniać, dostosowywać i w momencie, kiedy pojawia się potrzeba, żeby pewne rzeczy dokumentować, formalizować i tak dalej, przyjdzie taki czas. Najlepiej po prostu zacząć działać. Jesteście po 3 latach, prawie 3 latach działalności. Założyliście swój własny akcelerator. Bardzo dynamicznie się rozwijacie. Co dalej? Czy są jakieś nowe pomysły, jakieś nowe perspektywy? Tak, pomysłów jest bardzo dużo i one się pojawiają codziennie. Oczywiście w miarę doświadczenia i budowania brandu mamy coraz większy network osób i przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy i czym większy network i czym więcej interakcji, wtedy jest tym więcej pomysłów. Natomiast też trzeba być pragmatycznym w tym, co się robi. Edge One Solutions ma tak naprawdę dopiero 2 lata. Tak jak mówiłem, nasz cel to jest doprowadzić do zatrudnienia około 500 osób. To takie minimum, które ja bym chciał osiągnąć w roku 2020. Więc zanim zaczniemy wielkie inicjatywy gdzieś poza Edge'em czy EduLabem, chcielibyśmy jak gdyby wykonać te swoje strategiczne cele, które sobie tutaj postanowiliśmy. No i oczywiście EduLab, którego założenie jest takie, że zakończy przynajmniej tą pierwszą swoją dużą fazę pod koniec 2019 roku. Musimy skończyć ten projekt. On dzisiaj wygląda na to, że skończy się dużym sukcesem. Jak się skończy sukcesem, to na podstawie tego przedsięwzięcia będziemy budowali jego dalszą strategię. Czy coś się pojawi w ciągu następnego pół roku czy roku? Prawdopodobnie tak, ale niekoniecznie dzisiaj chciałbym o tym mówić. Nie zdradzamy więc tajemnic, a ja dziękując za rozmowę życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Obejrzeliście właśnie pierwszy odcinek naszego vloga Start Your Business App. Następny już wkrótce. Tymczasem zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału, wyrażania swoich opinii i zadawania nam pytań. Do zobaczenia wkrótce.